Opuściliśmy już Erywań, który poza swoją ciężką historią pełną przelanej krwi niewinnych ludzi nie ma nic ciekawego do zaoferowania, nie ma tam nawet starówki. A teraz jesteśmy na innej planecie, za nami podążyły łady. Żyją tutaj dziwne zwierzęta, trochę podobne do ziemskich krów. Jest sucho, jest niebezpiecznie, trochę się boję. O nie, łady siedzą nam na ogonie, zaraz nas dosięgną. Szybko! Uruchom portal czasoprzestrzeni. Jesteśmy, jakie dziwne skały. Dobrze, że tego psa spotkaliśmy, on czuje się z nim trochę bezpieczniej tutaj w tej krainie. Spójrz, jeżyny. O! Ciekawe, czy jest jadalne. Próbujesz? Słodkie. Jak nasze z Polski. Ty, patrz tam. Widzisz tę świątynię na wzgórzu? Widzę. Idziemy zobaczyć? Pewnie. Chodźmy. Chodź. Jesteśmy na miejscu. W końcu udało się dotrzeć. Te skały były takie strome. Szkoda tylko, że ten pies nie dał rady. Mam nadzieję, że nie zjadły go skorpiony. No, były wielkie. A to w ogóle wygląda jak Peripteros, bo jesteśmy gdzieś w Armenii na początku naszej ery. Zobaczmy to z drugiej strony. Wygląda na to, że w tej świątyni jest portal czasoprzestrzeni. Przenosimy się. O, a gdzie Łukasz? Tu mamy jakiś znak przestrzegający przed przecinającymi drogę pijanymi ludźmi. To znaczy, że jesteśmy w naszych czasach. Heniek? O, no właśnie. I nie wstyd panu? Ludzie się nie mogą spokojnie Łukasz, to ty? Laura? Po armeńsku, ormiańsku, sznur Galicjon. Dziękuję. Chodź, idziemy do Creepera. Jesteśmy teraz przy granicy z Azerbejdżanem. Szukaliśmy czegoś do jedzenia, czy był obiad. Tu jest taki wzmożony ruch, ale tutaj nie można zjeść nic takiego, co jest podobne do naszego polskiego obiadu. Ale pokażę wam, co tutaj można zjeść mniej więcej. Dobry dzień, dobry dzień. Głównie takie rzeczy smażone. Tutaj panie robią. Pani smaży na głębokim oleju. A czy jest hinkali? Hinkali są? Nie ma, nie? Hinkali. Hinkali, no. Nie ma. Okej, ja poproszę z kartoflami. Z kartoflami. To jest dobre. Takie smażone ciasto z kartoflami. Właśnie pani wyciąga. Tak, jeden. Coś takiego jak pączek nasz? Trochę? Z takim smażonym cieście na głębokim oleju i z ziemniakami w środku, trochę na słono. Dosyć dobre. Tak to wygląda w środku. Tych ziemniaków tu jest bardzo mało.
Czuję też masło trochę. Wcześniej jadłem inne i było tańsze i było więcej ziemniaków, było lepsze. A i zawsze pani przyprawia to takim mieszanką pieprzu i tam papryki i czegoś jeszcze przed podaniem. Aktualnie między Azerbejdżanem a Armenią toczy się wojna i ona już jest od dawna. Tutaj zobaczcie akurat bunkier, a w tle góra Ararat, która jest obecnie w Turcji. Bunkier jak bunkier, konstrukcja z grubej stali i betonu z otworami do dobijania. Znajdujemy się teraz w do niedawna zwykłym ormiańskim domu, który ma w ogrodzie brzoskwinie i winogrona. Jednakże dom ten skorzystał z programu, który wspiera tego typu domy i organizacja ta pozwoliła zamienić prostą gospodę w kręcący się biznes dobrze prosperujący, który sprzedaje wino, które produkuje. Różnego rodzaju tam słoiki, wyroby, a jest tutaj także restauracja. Zamówiłem sobie znów gołąbki z wołowiną. Zaraz zobaczymy, co dostaniemy. A na tej ścianie jest bardzo fajna płaskorzeźba. Gniatanie winogron stopami. Kisiłka puzem też ugotował. One winogrona. To jest w liściach winogron. Co to za głośne mruczenie? Mruczenie naszego nowego przyjaciela, który cały czas trzymał dystans, ale kiedy wjechały gołąbki z wołowiną, to nagle zbliżył się na niebezpiecznie uaktywnił. niedaleką odległość. I tutaj zaprezentuję Państwu, jak spożywam gołąbki z wołowiną, z tą śmietaną, którą zapomniałem, jak się nazywa. Jem sobie trochę śmietany. Później pakuję gołąbka. A później się delektuję. Te liście winogron zupełnie inne niż kapusta. Wolałbym to z kapustą, ale farsz wołowy lepszy. Dla każdego coś dobrego. Tutaj jest taki klimat panuje, że tutaj muszą być pyszne winogrona i u nas raczej wino ormiańskie nie jest znane w Polsce, bo jest może ten region zbyt daleko i głównie francuskie wino jest takie popularne chyba, ale myślę, że tutaj rosną lepsze winogrona. Kurde, coś strasznie boli mnie głowa. W ogóle powiem wam coś, mam wrażenie, jakbym niedawno podróżował w czasie, łupił się alkoholem, a później chodził po rajskim sadzie i jadł winogrona i brzoskwinie. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Muszę być czujna. Tam jest gejzer z ciepłą wodą mineralną, 500 metrów od nas, ale tutaj nie ma żadnych ludzi, a przed chwilą był znak uwaga na niedźwiedzie. Laura się już wykruszyła, za bardzo się bała i pewnie ma rację, a ja głupi idę dalej. Mimo że było takie ostrzeżenie, jest pewnie tutaj mnóstwo niedźwiedzi wokół, to chcę zobaczyć uparcie ten gejzer. Ale też się strasznie boję i nie wiem, czy jest nie lepiej się zawrócić już. Zwłaszcza, że niosę winogrona i one już mogą mnie czuć teraz. Jestem żywą przynętą, to jest chore. Tam może żyć niedźwiedź. Tu wszędzie może żyć jakiś niedźwiedź. Kliperem przez świat, pamiętajcie, na krawędzi. Pozdro, dajcie suba. Dajcie mi suba za ten hardcore, proszę was. Tam widać wodę tryskającą z ziemi, jeden z gejzerów. Jo, coś tu się ruszyło w krzakach. Ale to tylko jakieś ptaki. Ale ryzykuję, ja nie mam żadnej obrony, przecież jak ten niedźwiedź wyskoczy, to mnie zabije. To jest chore, kurwa. Ale się boję, powiem wam, to jest nienormalne, co ja robię. Po co ja tu się pcham w ogóle? Nie no, jak coś mi się stanie, kurwa, to jest chore. A jak mnie otoczyły?
Kurde, gdyby nie ten znak, to bym w ogóle się nie bał i spokojnie szedł. Ale skoro taki znak tam stoi, to coś jest na rzeczy, no a tu nie ma żadnych ludzi. A ja zostałem sam. Ale chciałbym zobaczyć gejzer. Ale zobaczcie, jakie to jest kałuża, tu się nawet nie da przejść. Trzeba by zdjąć buty. Ja się stąd zawijam, pieprzę ten gejzer. Zostałem sam. Nie chcę tu zdechnąć. Oglądajcie dalej, z kliperem przez świat. Teraz tylko wrócić stąd i nie zostać zjedzonym. Kurde. Pieprzę te gejzery z gorącą wodą mineralną. Skoro mogę zostać zjedzony przez niedźwiedzie, wykąpany, cieplutki, czekający niczym na stole. Ej, tu jedzie jakieś auto. Jedzie jakieś auto. To może nie jest aż tak niebezpiecznie. Zapytajmy się. Tutaj pan mówi, że są niedźwiedzie, ale nie ma aż takiego zagrożenia, Mówię więc... po polsku, rozumiem dobrze. Dobrze. Umiem czeski, Aha. nie polski. Wracam teraz po Laurę i z Laurą wrócimy na gejzer, gdzie prawdopodobnie są turyści. She's not there. Where is she? I don't know. I need to find her. Laura? Chyba jej nie zjadły niedźwiedzie, skoro drzwi są otwarte. She's there. Okej. No słuchajcie, cóż, zostałem podwieziony przez faceta. Jestem z powrotem z Laurą na jakimś takim miejscu, gdzie tutaj są stare, opuszczone, jakieś takie... Co to jest właściwie? Ławki z zadaszeniem. Tam jest basen. To jest jakiś resort, który od dawna nie istnieje, powiedzmy tak. Możliwe, że przez te niedźwiedzie. Wziąwszy pod uwagę wszystkie fakty, zdecydowaliśmy się ponownie wybrać do gejzeru. Tym razem jednak uzbrojeni w nóż i w gaz, co by mogło przeciwdziałać atakowi niedźwiedzia. Ale zastanówmy się, kim był ten facet. Słuchajcie, on tutaj przyjechał, wynajął samochód z kierowcą, powiedział kierowcy w pewnym momencie: daj mi teraz kierować, a on wysiadł grzecznie. Później powiedział kierowcy: teraz już ty będziesz kierował i jedziemy odwieźć tego chłopaka do jego dziewczyny. I on to wykonał. Facet mieszka w Moskwie, zna Jaruzelskiego. To musiał być jakiś milioner wpływowy. Nie chcę wiedzieć, jaką miał historię i wolałbym, żeby to pozostało jako relacja między mną a człowiekiem, który po prostu mi pomógł. Drugim razem tutaj to już jak w domku. Chociaż nie powiem, że jesteśmy pozbawieni stresu, bo jednak aspekt niedźwiedzi wciąż istnieje oczywiście. Tyle, że dowiedzieliśmy się, że na miejscu są turyści z Polski i z Niemiec i jest tutaj ruch samochodów takich terenowych, które dowożą tych turystów. Dlatego też stwierdziliśmy, że po prostu nie jest tak niebezpiecznie. Wyobraźmy sobie lepsze warunki dla niedźwiedzia niż dostęp do żyznej wody, zieleń, dobra temperatura i jeden zagubiony turysta, którego można z łatwością zeżreć. Chyba nie ma, jednakże w tym miejscu jest znacznie więcej osób i ruch samochodów, tak jak przed chwilą powiedziałem, dlatego wydaje mi się, że te niedźwiedzie po prostu się boją i trzymają się gdzieś tam dalej, zwłaszcza że kierowca też nic nie wspominał o tych niedźwiedziach. Bardziej ten Rosjanin coś tam grał rolę, że o, tu jest tak niebezpiecznie, nie możemy cię zostawić, musimy cię odwieźć do twojej dziewczyny. Dobrze, doszliśmy do miejsca, w którym ostatnio się wykruszyłem, gdzie jest wielka kałuża, którą jednak da się ominąć bez zdejmowania obuwia. Także wszystko jest jakby bezpieczniejsze i ładniejsze. Kiedy Laura jest ze mną. O. Lecimy jak niedźwiedzie. Udało się dotrzeć do pierwszego gejzera. Tutaj wylewa się z niego taka woda, się gotuje w środku, wylewa się z niego no te minerały, że ta ziemia staje się taka brązowa wszędzie wokół, biała, pokryta Skała, ale ona nie czymś tam. jest gorący ten gejzer. Nie jest taki gorący, Następny może będzie gorący. ale dalej jest kolejny, większy gejzer, gdzie można się wykąpać, więc idziemy tutaj przez kałużę. O, tu jest przejście naokoło, chodź górą. Kurde, tam naokoło nie dało rady jednak, trzeba przejść po tej ścieżce z kamieni. Tylko czy one się ruszają, czy mamy szansę? Laura jest testerem tym razem. No już prawie jesteśmy w domu. Dobra, idę za Laurą z kamerą. Tyryry. Survival. O kurwa, ruszył się jeden kamień, ty. Wpadłem do wody trochę.
Dobra. Dobrze, dotarliśmy na miejsce. Tutaj akurat woda mineralna Jermuk tryska z ziemi, znowu zostawiając ten charakterystyczny osad. Na miejscu jednak są turyści, więc nie jest to takie piękne, dzikie miejsce, jakiego się spodziewaliśmy na początku, przez co się tak bałem. No i przez to się też tak nie boimy jednocześnie. Ta woda czuć, że ma w sobie dużo minerałów. Jest lekko gazowana, słona. Bardzo dobra. O tak! Woda mineralna! Wydobywająca się z ziemi, tworząca bąbelki. Cieplutka, przyjemna. To nasz raj na dziś. Zobaczcie, co się dzieje! Ciśnienie wyrzuca wodę z ziemi. Jak w elektrycznym jacuzzi, ale to nie jest elektryczne. To jest naturalne. Powiem wam, jaki jest problem tego miejsca. Otóż lokalni mieszkańcy i Jermuk zrobili sobie tutaj biznes. I oni myślą, że to miejsce jest prywatne, chociaż ta woda wycieka z ziemi i jest dostępna dla wszystkich tak samo. I ty sobie siedzisz w tym basenie, a oni ci mówią, że masz wyjść, bo akurat przywieźli turystów, którzy im zapłacili pieniądze. I ci turyści chcą czuć się tutaj prywatnie. Ale my nie chcemy robić problemu, więc idziemy na ugodę. Spotkaliśmy tutaj lokalesów, którzy mieszkają w Jermuk i przychodzą tutaj bardzo często. Mówili, że spotkali tutaj niedźwiedzie aż 20 razy czy więcej w życiu. Ale te niedźwiedzie boją się ludzi i raczej uciekają. Raz tylko niedźwiedź zrobił roar, jak pokazywał pan. Ale wszystko skończyło się dobrze. Tak więc nie niedźwiedzie, a turyści i system biznesu jest tutaj problemem. Poznaliśmy teraz malarza, jesteśmy w Jermuk i nas zaprosił na widoki. Pan nas zaprosił do swojej sali ekshibicji, gdzie możemy popatrzeć na jego pracę. Zaraz przyjrzymy się bliżej. Struktura jest zrobiona akrylem grubym, a na to jest nałożony olej. Czyli masa akrylowa jako struktura, na to olej. Ale zobaczcie, pan pozyskuje tutaj pigmenty ze skał i dzięki temu uzyskuje najlepsze możliwe kolory i to jest super. Pan pozyskuje te pigmenty ze skał i później miesza je z olejem i pochodzą takie struktury z taką bardzo głęboką barwą. A tutaj jest interpretacja jego muzyki na środku widoczna, którą słyszał, to był jazz. Tajemnicze pomieszczenie. Pan tutaj mieszka i chce nas ugościć. Pan chce nam przygotować jedzenie i się bardzo stara. Tutaj chyba jest samotny. Mówił, że wczoraj go żona odwiedziła. Życie pana artysty nie różni się tak mocno od naszego, tyle że jest stacjonarne, a my żyjemy w samochodzie, ale też korzystamy z takich rozwiązań. Pijemy wino z granata. Jak ci Chyba sam robi, nie wiem właśnie. Tak, pan ma beczkę, mówił i w beczce trzyma wino i wychodzi najlepsze. Wow. Хватает чирик. Вот. А jeden chusza. Aha. Czy wy też jesteście tacy głodni jak ja? Ja już nie mogę wytrzymać. Gut. Marza. Marza. Danie gotowe. A lawasz to są te placki, które widzieliście, takie wielkie i one są później składane w taką małą kostkę i są dobre. Polski i armiański. Dziękuję. Dobra, do jedzenia. Ja nie graję. Nie, to naturalnie. Wyłączamy już film i częstujemy się posiłkiem, który wspólnie przygotowaliśmy. Aha, śnoga rękali. No, Galicja. Galgalale